Cześć, witam Was dzisiaj z mojej szklarenki. Mówię szklarenka, bo jest to szklarnia 2 na 2 metry, nie tak jak w Polsce 3 na 10, ale dla mnie, dla ogródka przydomowego całkowicie wystarczy. Dzisiaj powiem Wam, czy szklarnia tej firmy jest tego warta, czy jest warta pieniędzy, czy jest dobrej jakości, czy może konkurować z popularnymi szklarniami w Anglii. Mieszkam w Anglii i tutaj takie szklarnie nie są popularne. Nikt wprawdzie, tak naprawdę nie wie o ich istnieniu. Normalne szklarnie są zbudowane inaczej, z kawałków poliwęglanu przytrzymywanymi drucikami i nie są odporne na wiatr. Ta szklarnia firmy PolyEco albo PolyEco Greenhouses jest zbudowana podobnie jak te szklarnie, które macie w Polsce. Zapraszam na film. Szklarnię tą zamówiłam w styczniu na wyprzedaży styczniowej, chyba było 15% zniżki, ale uważajcie z cenami na tej stronie, bo podatek jest doliczany osobno. Wszystkie ceny są bez podatków, więc zamówiłam tą szklarnię. Ona się nazywa Slim, czyli szczupła. To jest najmniejsza szklarnia na tej stronie. Są inne modele, większe, różne takie o spadzistym dachu, różne rozmiary. Są dwie grubości poliwęglanu. Ja sobie zamówiłam 6 mm, typowy jest 4 mm. Ma takie drzwi dwuczęściowe, które mogą być w połowie oknem. Ma okno z tyłu, ale tylko okno, nie drzwi. I zamówiłam sobie dodatkowo okno dachowe, które się będzie otwierało pod wpływem temperatury. Jeszcze go nie zamontowaliśmy. Czekamy na lepszą pogodę, ale ponieważ miałam tę zniżkę, to okno kosztowało gdzieś tak 119 funtów, więc sobie zamówiłam okno. No i dostałam e-mail potwierdzający, a potem cisza. Na stronie jest mowa o tym, że dostawa może trwać do 3 tygodni, ale nie dostawałam żadnej wiadomości, więc zaczęłam pisać e-maile i zadzwonili, odpisali po kilku dniach z datą dostawy. No i dostawa była oczywiście na ciężarówce i ten cały poliwęglan przyjeżdża zwinięty w rulon. To są dwa kawałki, dwa takie 6-metrowej długości kawałki poliwęglanu, zwinięte w rulon i po prostu chyba wysokości coś około 2 metrów. No i one, jeżeli macie wąskie drzwi, to one nie przejdą przez dom. Także musicie się liczyć z tym, że musicie mieć dostęp do ogródka gdzieś od tyłu, żeby ten poliwęglan po prostu dostarczyć do miejsca. Tak jak u mnie, to było trochę skomplikowane, bo mamy tam rosną drzewa z tyłu, musieliśmy obcinać gałęzie, no i musieliśmy prosić o pomoc w przenoszeniu, bo musieliśmy to nieść tak góry, także przez drzwi domowe poliwęglan nie przejdzie. Te wszystkie inne, ten stelaż przyjeżdża w oddzielnych paczkach, jest ok, ale instrukcja składania jest minimalna, są to tylko obrazki. W ogóle ta cała szklarnia jest sprzedawana na rynku angielskim, ale jest to firma litewska. Jest to firma litewska i prawdopodobnie te PolyEco Greenhouses to jest tylko dystrybutor tej litewskiej firmy, a wiem to stąd, że właśnie na instrukcji obsługi były nazwy te ukraińskie dystrybutorów na całą Europę. No i trochę musieliśmy się domyślać. Wiem, że Polak potrafi, ale mój mąż nie Polak, a ja to wiecie, nie jestem, nie mam doświadczenia w budowaniu w szklarni żadnego. I pierwszy problem, który napotkaliśmy, to po prostu wiedzieć, jak składać tą ramę, bo tutaj jest dużo otworów nawierconych i nie wiadomo, w którą stronę one mają iść, a to jest ważne, bo do nich są przykręcane inne części tej ramy. A poza tym śrubki i nakrętki są bardzo malutkie i dla męskich rąk są za malutkie, bo są takie miejsca,
że na przykład w kącie, pokażę Wam, na przykład tutaj palec męski nie wejdzie, tutaj nawet moje palce ciężko sobie dały radę, więc te wszystkie nakręteczki jest ciężko po prostu nakręcić. I ja teraz mówię, że po złożeniu tej szklarni to nic dla mnie nie jest trudne. Składaliśmy takie drzewo dla kota, nic trudnego. To kupiłam 5 minut i po prostu składaliśmy to pewnie przez 10 dni ze względu na pogodę, ze względu na inne obowiązki i po trochu robiliśmy codziennie, no i w końcu skończyliśmy. No, ale to jest doświadczenie. Także jeżeli się zdecydujecie na zakup, myślę, że jest to szklarnia dobrej jakości, tylko że sprawia trochę problemów, żeby wiedzieć, co przykręcić do czego, albo jak coś przyciąć. Za chwilę Wam powiem, z czym mieliśmy problem. Poliwęglan trzeba sobie samemu pociąć, także to wszystko musiało być odcięte i tutaj na górze też musicie uciąć to. No i w niektórych miejscach jest powiedziane, że ta taśma musi być przyklejona, żeby po prostu ochronić przed wilgocią, tak jak tutaj, bo te otwarte komory by wpuszczały wodę, ale to jest taka jakby folia aluminiowa, tylko po prostu z klejem, czyli jak chcecie, to możecie to zamienić na coś innego, na taśmę izolacyjną, żeby może było bardziej trwałe, bo nie wiem, ile to przetrwa. Także ten poliwęglan jest przykręcany do tej ramy takimi wkrętami. Widzicie, ta rama w ogóle to idzie do środka, a ta płaska część idzie zawsze na zewnątrz, co nie jest takie oczywiste z instrukcji obsługi, a te wkręty są trzech długości. Są krótkie, średnie i długie, także też musicie uważać. Nam się skończyły tej średniej długości. No i też trzeba uważać, która strona idzie na zewnątrz, bo jest stabilizowana na promienie słoneczne od zewnątrz i ma tutaj naklejoną taki plastik, a od wewnątrz jest niebieska folia. No i też trzeba uważać, gdzie wkręcamy, bo to też jest ważne. Na przykład tu na instrukcji jest dziurka, ale na instrukcji nie było wkręta, także zostawiliśmy. Ta szklarnia także jest odporna na wiatr, ponieważ jest zakopana w ziemi na głębokość 30 cm. Na instrukcji obsługi jest powiedziane 40 cm, co nie jest prawdą, bo jest to tylko 30 cm, także na to musicie uważać. Tutaj jest kawałek tego poliwęglanu, który nam został. Także jeden z tych płatów poliwęglanu jest pocięty na te części z tyłu i z przodu, a drugi idzie na górę. I według instrukcji obsługi ten drugi kawałek ma 5,40 m, ale niestety jest dłuższy, także też musicie uważać, bo według instrukcji obsługi musicie uciąć 8 cm, a tak naprawdę to musicie uciąć 67 cm. Także ten tył tutaj musicie uważać, bo na instrukcji nie jest powiedziane, jak to zamontować. To się nie otwiera, ale jest założone tak jakby pod tą część z jednej strony i pod drugą część z jednej strony, bo inaczej by były szczeliny. Instrukcja Wam tego nie mówi. Tak naprawdę to myślę, że będę zadowolona z tej szklarni, tylko że jeżeli nie macie doświadczenia z takimi szklarniami tej firmy, to możecie sobie kląć trochę, ale w sumie jest fajnie. Jak słońce zaświeci, temperatura wzrasta. Jeżeli nie ma słońca, to jest tu może cieplej, 2-3 stopnie cieplej. Mrozu tu jeszcze nie było, ale jak widzicie, ostatniej nocy temperatura była tylko 1,5 stopnia. Teraz jest 11,5. To jest lampa taka solarna, słoneczna, ale jeszcze nie widziałam, żeby świeciła.
Należy także uważać, bo jeżeli już przytniecie ten kawałek, który jest tutaj, ten duży kawałek, to musicie uważać, żeby był przy samej ziemi z jednej. Tak, więc musicie uważać, żeby z jednej i z drugiej strony tak, żeby było naciągnięte równo, bo może się tak zdarzyć, że nie naciągniecie i nam wyszły tutaj szpary u góry, i może to jeszcze poprawimy, ale u nas cały ogródek ma spadek, także to wszystko wpływa też. Jak widzicie, tutaj jest spadek, ale musicie naciągnąć do samej ziemi na dole. Także są tutaj takie płytki, jedne są takie kwadratowe do przykręcania poliwęglanu, a są takie właśnie prostokątne do przykręcania tej ramy. I one nie są symetryczne. Na instrukcji obsługi wam tego nie powiedzą, ale te płytki nie są symetryczne. One po prostu musieliśmy je poprawiać 3 razy, bo rzeczy nie pasowały. Z tego względu, że jest różnica pomiędzy tą częścią i tą częścią. Ta jest szersza, ta jest węższa. I właśnie instrukcja o tym nie mówi. Także ta rama tutaj do tej płytki jest przykręcona, a tam są dwie dziurki i też nie wiadomo, którą wybrać, żeby ta rama po prostu była prosta. My to poskręcaliśmy na dziurkę, którą wybraliśmy, bo instrukcja też o tym nie mówi, ale się okazało, że rama jest krzywa i to była ta druga dziurka. Tu są także takie wsporniki, które idą od ziemi do sufitu tutaj, do dachu i te wsporniki no są, ale powodują, że nie mogę tutaj postawić nic, bo po prostu mi blokują. Także przy wybieraniu szklarni też musicie na to zwrócić uwagę i też instrukcja tak dokładnie nie pokazuje, jak to zamontować, które dziurki i tak dalej, ale to nie było takie trudne, z tym, że tak jak tutaj chciałam postawić ten stół tutaj, to nie mogę, bo to blokuje. Także do pewnej wysokości, tak jak tu widzicie, ta półka, musiałam zdjąć taką półokrągłą część z tyłu, bo po prostu ta ściana w pewnym momencie się zaokrągla i to ma 1,80 m i po prostu wystaje mi w tą stronę ze względu na to, że to już jest zaokrąglona część i po prostu nie dochodzi do ściany. Także przy wyborze szklarni też wybierajcie taką, która będzie wam najlepiej pasować pod tym względem. Być może ta z prostymi ścianami będzie lepsza, jeśli chodzi o miejsce w środku, ile tego miejsca będzie na wysokość, niż taka właśnie półokrągła. Tutaj jak widzicie już próbuję się zorganizować trochę. Wstawiłam ten potting bench tutaj i moje ziemniaki sobie tu pędzę je, tak jak to się mówi, ale to o to chodzi, że ja po prostu miałam zamówione te sadzeniaki i musiałam je odebrać w lutym i jeżeli je nie wystawię na światło słoneczne, no to te wszystkie kiełki będą białe i kruche, a w tym momencie one przy dostępie światła będą zielone i króciutkie i będą przygotowane do sadzenia w marcu. Tutaj mam Casablanca, wczesny ziemniak, Villa trochę późniejszy, King Edward i tutaj jeszcze mam Picasso. I ta półka była zakupiona w centrum ogrodniczym. To jest 1,80 m z tą zieloną folią. Ta półka się nie nadaje, żeby być na zewnątrz, ze względu na to, że wiatr by ją przewrócił. Ona nie ma nic takiego, żeby ją od wiatru ochronić. To jest typowo dla mnie półka do szklarni. Jeżeli będzie bardzo zimno, jeśli będą przymrozki, a będę tu miała na przykład pomidory czy papryki, to mogę je wsadzić tu, zakryć tą folię, bo tutaj są suwaki, można to zamknąć i będzie taka ochrona przed mrozem. Tutaj mam jaskry, które pędziłam od gdzieś listopada. One są już gotowe do sadzenia. Będę je pewnie sadzić niedługo, w przyszłym tygodniu. Tutaj mam posiane różne kwiaty,
które lepiej kiełkują z tak zwanego winter sowing. A w ogóle o winter sowing to myślę, że jeśli postawicie sobie w szklarni zamiast w butelce czy w pudełku, to będzie taki sam efekt, tylko będzie wam łatwiej utrzymać odpowiednią wilgotność. Proszę zadawajcie mi pytania na temat tej szklarni w komentarzach. Postaram się na wszystkie pytania odpowiedzieć najlepiej jak potrafię, a jak nie, to zapytam męża. Czy polecam tą szklarnię? Największy problem, jaki miałam, to kontakt z osobami, które miały udzielać porad, bo na stronie internetowej jest napisane, że na WhatsAppie mają konto i jeżeli jest jakiś problem, to proszę się kontaktować. Nigdy nie odpisali, nie odpisują na e-maile, nie odpisują na WhatsApp. I jeżeli chcecie, żeby, ja nawet im zaoferowałam, że zapłacę za to, żeby postawili, żeby ich team postawił mi tą szklarnię, nie było odpowiedzi, czyli przynajmniej dla mnie nie było takiej opcji i zostaliśmy sami. I to mi się nie podoba, to jest nieprofesjonalne, także nie jestem pewna, czy mogę wam to polecić. Szklarnia jest okej. Z tym, że jeżeli chodzi o wsparcie takie techniczne, zero. Także, no nie wiem, musicie sobie sami odpowiedzieć na to pytanie, czy chcecie, czy nie chcecie. Wiem, z YouTube'a są filmy ludzi, którzy stawiali tą szklarnię i na przykład nie mieli wystarczająco poliwęglanu, my nie mieliśmy wystarczająco śrub odpowiedniej długości, wszystko inne mieliśmy, także mogą być problemy i nie oczekujcie, że będzie taki serwis, że dostaniecie jakąś odpowiedź czy cokolwiek. Także zostawiam tą decyzję dla was. Wiem, że w Polsce jest lepiej, jest dużo firm, które te szklarnie robią. Tutaj w Anglii niestety nie, także, ale ja jestem szczęśliwa. Jutro mam urodziny i to jest taki mój prezent urodzinowy i jestem szczęśliwa. Poza wszystkimi problemami jestem szczęśliwa. To jest dla mnie szklarnia na rozsady. Nie jest to szklarnia na sadzenie moich pomidorów, bo te będę sadziła na działce, w moich tunelach foliowych, a tutaj po prostu mam więcej miejsca, mogę stąd nakręcać filmy nawet jak pada deszcz, czego nie mogłam robić wcześniej. Wszystkie sadzonki, które nie boją się zimna, mogą już tutaj być. Po wykiełkowaniu, na przykład moja cebula, którą posiałam, kiełkuję w domu, a potem ją przenoszę tutaj. Tak samo na przykład rzodkiewki i rzepki, które posiałam już po wykiełkowaniu w domu, przynoszę tutaj. I no, w domu nie mam miejsca na takie rzeczy, także bardzo się cieszę. Pozdrawiam was wszystkich. Przepraszam, że przez długi czas nie było filmów, ale no, było sporo pracy. Także no, czekam na wasze pytania. Cześć!